Siemanko. Ja normalnie mam dość. Nic prawie nie jest zrobione. Nie było nas 5 dni. Jak wyjeżdżaliśmy, było praktycznie tak samo, jak jest teraz. No nie mogę, normalnie nie mogę. A ludzie mi powtarzali, jak nie przypilnujesz, to nie będą robić. Nie będą, mają płacone od roboty. O, to mają. Patrzcie to. Tutaj tylko ściana zerwana, co praktycznie było zerwane. Tutaj zrobili na kibelek, co też przez 5 dni, przez 5 dni praktycznie tylko dziurę zrobili. Nic. No i zerwali sufit, bo muszą nowy zrobić. Przez 5 dni nie położyli ani jednej płytki. Nie do wiary po prostu. Ja wiedziałem, że na pewno będzie daleko do skończenia tej roboty. No bo tak po prostu wiedziałem. No ale że nie zrobią prawie nic, to tego nie podejrzewałem. To jest naprawdę gruba przesada. No i co się okazało? Ogrodnika nie było, bo mają tu między sobą jakieś zatargi z tymi innymi. Krzaki nam zaczęły więdnąć i to jak patrzę, to naprawdę więdną wszystkie. Jutro mamy to załatwić, siadamy i rozmawiamy na ten temat, bo to jest przesada. Okazało się, że jak robili dziurę w podłodze, jak w betonie, przebili rurę od wody, bo nie wiedzieli, gdzie ona jest. Zalało, tam wszystko musieli rozkopać, żeby zakręcić główny zawór wody. No ogólnie cyrk. Przyjechali właśnie teraz jeszcze naprawiać panowie i wymieniają tą rurę. 20 minutes, but 20 minutes? yep. Okay, good. Możecie zobaczyć, jak zalało. Tylko odkręciliśmy. Tam już zakleili dziurę. To nie ściągnął, ma być ok. And after we can open water? Yep. Oh, good. Okay. Perfect, thank you. Dobra, zobaczymy. Mnie oni rozwalili, a oni musieli naprawiać. Ale jestem taki zły. Popatrzcie, co się dzieje z krzaczkami. Popatrzcie. Tutaj usychają. Usychają. Tutaj usychają. Ja wiem, że to na początku, jak się je wsadza w nowe miejsce, to oczywiście trochę opadną i coś uschnie. No ale jakoś parę dni temu tego nie było. Wracam teraz, a tu połowa drzewek mocno pousychane liście ma. Właśnie tu popadały trochę liście. Zaraz mają naprawić, zacznę wszystko podlać. Już trochę podlałem, ale podlałem wodą z basenu, bo nie było wyjścia. Wiem, że to głupie, bo tu jest chemia w środku, ale lepsze takie coś chyba niż nic. Tutaj opadło. Tutaj ten liść to w ogóle będzie go trzeba oderwać prawdopodobnie jutro. Tego też. Jestem okropnie zły. Właśnie boję ten dom zostawić na kolejny miesiąc, jak oni tak tu załatwiają sprawę. Prawdopodobnie zażegnaliśmy konflikt Birmańczyków, ogrodników na linii Kamala, Phuket no i ogrodnik będzie przychodził. No, zapłaciłem mu już 1000 batów za miesiąc. Tyle biorą tutaj po prostu na osiedlu, bo to jest tylko dodatkowa praca, bo on po prostu jest tutaj na recepcji, na wiezie, na bramie po prostu jest ochroniarzem. I to jest co jego dodatkowe prace, które on bierze na przykład za to, że przyjdzie rano, przez 5 minut podleje roślinki. Właśnie był zapytać, gdzie ma usadzić lampkę jedną, bo pokażę wam, jak to wygląda. Tutaj właśnie, tu będą lampki takie piękne, które będą cały mur oświetlały, znaczy cały, no po prostu do góry będą oświetlały wieczorem, że roślinki będą ładnie poświetlone i mur. Tam jest kolejna, tutaj będzie w drugiej doniczce po prostu, tam też będzie w doniczce. Co? Już. No i tam będzie oczywiście między palmami. Problem mamy z tą roślinką, musimy ją stąd niestety przenieść. Ona potrzebuje słońca. Widać, że ona tutaj niestety umiera bez tego słońca, a akurat jest tak, że słońce tak idzie, że w tym miejscu go nie ma przez cały dzień. No i musimy ją przenieść, musimy coś wykombinować, może po prostu to postawimy tam, a ją postawimy tu, jakoś tak. No i tutaj możecie zobaczyć, tu jest kolejna,
kolejna i będzie to tak fajnie. Na początku chciałem, żeby to było na pilot, że wiecie, po prostu cyk i się włącza tak jak basen, ale no niestety tak nie zrobili. Podłączą to po prostu w gniazdko w środku, w pokoju, tam się będzie przełączało i dodatkowo jeszcze możecie zobaczyć, o tu musieli rozkopać wczoraj, bo tą rurę co rozwalili, to wam mówiłem właśnie, trzeba było tu zakręcić główny zawód i dobrze, że tam ci byli tacy ogarnięci, nie zalali tego betonem, tylko wsypali piasek z kamieniami. A tutaj z drugiego łącznika właśnie robią już, też będzie jedno, drugie i tu będzie trzecie i tu elegancko się będzie włączało, cyk i będzie wszystko fajnie załatwione. Pokażę wam jak tam stan łazienki, jak wygląda. Dzisiaj tu trochę myłem, było wszystko zakurzone. Już wam pokazuję jak to tu wygląda. O, tutaj chłopaki jeszcze rozkopali bardziej, bo tą rurę wczoraj rozwalili. Rozkopali to bardziej i będą tutaj właśnie rurki wsadzali dookoła, żeby tam doszła woda i tu będzie po prostu pod prysznic. I tak musi być. Mam nadzieję, że nic już nie rozwalą więcej, no ale to wiadomo, no, zdarza się każdemu. Ale myślałem, że będzie więcej zrobione. To jest ten problem jedyny. No, najważniejsze jest to, że z ogrodnikami jesteśmy dogadani, znaczy z ogrodnikiem jesteśmy dogadani i będzie przychodził. O, już wiem co pali. Żeby mu się lepiej pracowało, od razu poczułem. Ale w Tajlandii to jest legalne, żebyście wiedzieli to w 100%. No nawet jeśli by nie było, to co z tego, niech se pali. No, ważne, że ogrodnik przyjdzie i rośliny nie pozdychają, a to jest jeszcze tak fajnie, że on dodatkowo zawsze tutaj zamiata, wiecie, tu gdzie coś obeschło, to on elegancko pourywa te obeschnięte listki, będzie utrzymywał ogród w takim stanie, w jakim ma być. No, ale końca remontu nie widać. Dzisiaj Paweł przyjeżdża, bierzemy się za sypialnię. Wanny niestety musimy wynieść do drugiego pokoju, ponieważ wanny nie zdążą zamontować, bo nie doszły krany. Jest lekki problem z tym po prostu, ale trzeba zamówić na internecie. No także ją wyniesiemy elegancko, włożymy łóżko, dywanik i na ścianę przyjdzie piękna mapa świata, którą wysłała mi jedna firma z Polski, za chwilę wam pokażę. Albo pokażę wam filmę, jak już zamontuję. Na razie jest w kartonie schowana. Także pokażę wam, jak pięknie będzie wyglądała na tej ścianie. Nie mogę doczekać. Mapa świata to jest coś takiego, co powiedziałem, że w domu musimy mieć obowiązkowo. Ze względu na to, że jesteśmy podróżnikami i po prostu tym żyjemy. Jak spędzam ostatni weekend teraz w Tajlandii przed wyjazdem w podróż. Właśnie, jeśli ktoś wczoraj nie oglądał odcinka, przedwczoraj, przepraszam, z Khao Sok Parku, bardzo serdecznie polecam. Zobaczycie, jakie piękne miejsce. Ale najważniejsze jest to, że tam mówiłem, jakie są plany na podróż, którą właśnie ruszamy w poniedziałek. Czyli w poniedziałek lecimy do Mumbai. Kurde, czekajcie, bo zaraz chyba już przejechałem. Oj. Niedobrze, muszę podstawki kupić pod doniczki, znaczy odebrać podstawki pod doniczki. No, przejechałem. Dobra, na powrocie to zrobię. No. I tak, lecimy do Mumbaiu. Akurat taka przesiadka jest. Jesteśmy tam 8 godzin, także wyjdziemy sobie spokojnie na miasto. Wizę już załatwiliśmy, żebyście wiedzieli. Jak lecicie do Indii, musicie wizę załatwić wcześniej. Nie ma opcji, że polecicie bez wizy i ktoś was wpuści. Dodatkowo później lecimy do Abu Dhabi, a z Abu Dhabi lecimy na Sokotrę. Na Sokotrze spędzimy 6 dni, ponieważ tam mamy wyjazd z ekipą. Tak jak mówiłem, organizowaliśmy wyjazd na Sokotrę i właśnie on teraz się zaczyna z Sokotry. Będzie Jemen kontynentalny. Także zobaczycie coś, czego nie widzieliście wcześniej jeszcze. Pokażę wam, jak to pięknie wygląda. Znaczy pięknie, no nie wiem, czy tak pięknie. Pokażę wam, jak to wygląda naprawdę. Może z tym pięknie to przesadziłem. Na pewno będą też piękne miejsca, nie mówię, że nie. Ale pokażę wam, jak wygląda Jemen. I będzie to w sumie już ostatni z takich krajów tutaj. No w Afryce jeszcze będą takie cięższe i oczywiście Korea Północna. Jakaś Białoruś. Na pewno będą jeszcze kraje takie mocne. Ale to będzie takie ostatnie z tych tutaj. Także będzie Jemen. Z Jemenu
lecę do Kairu, lecę do Egiptu, mam parę dni, ze względu na to, żeby to wyszło samo z siebie, ze względu na to, że z Jemenu właśnie najlepszy lot jest do Kairu, najlepszy w sumie jeden z jedynych, jeden z tańszych, który kosztuje bardzo dużo, ale właśnie tam było najlepsze połączenie, także zostanę parę dni w Kairze, pojadę prawdopodobnie do Luksoru, następnie lecę do Turkmenistanu, w Turkmenistanie spędzę parę dni, przejadę do Uzbekistanu i przez Uzbekistan już będę kierował się drogą lądową do Tadżykistanu. Z Tadżykistanu polecę do Kazachstanu. W Kazachstanie spędzę jakieś, nie wiem, 10 dni może. Mniej więcej, nie wiem, zobaczymy jak się będzie układała cała trasa. A następnie, jeśli nie wyjdzie mi ta Brazylia, którą planowałem, bo tam miałem mieć jakiś projekt, ale wydaje mi się, że może to się nie udać teraz, to polecę do Mongolii. Sprawdzałem już wszystko. Od tamtego roku do Mongolii można lecieć bez wizy. Wizę dostaje się na lotnisko na 30 dni. Także prawdopodobnie polecę jeszcze na tydzień pozwiedzać Mongolię. Polecę do Ulaanbaatar i stamtąd ruszę w jakąś podróż. Zapowiada się naprawdę świetna przygoda, świetna podróż. Także śledźcie na bieżąco. No bo będzie co? Będzie co? Na pewno będzie to coś fajnego. No a później wracam do Tajlandii jeszcze na jakiś czas, bo trzeba dokończyć remont domu. Odebrałem pomocników do pracy. Zuzia już pracowała? Tak. Mamy do wyremontowania domu. Ja myślę, że ona to może zrobić lepiej od nas. Sąsiedzi, część druga dzisiaj. No nie, no musimy przywiesić, poprawić. W jednym pokoju karnisze, w innych pokojach przyczepić, złożyć łóżko, przyczepić mapę na ścianie. Potrzebujemy tydzień. Coś tam, parę rzeczy mamy do roboty. Ale dobra, ale najpierw idziemy sobie zjeść. Bo wiecie jak to jest, na głodnego jest najgorzej. Idziemy właśnie zobaczyć do naszej agencji. Pamiętajcie, że jakbyście szukali odrągę na Chalong, szukajcie takiej piekarni. No i tutaj jest. Tutaj znajdziecie dokładnie Twins Real Estate. I oczywiście na Instagramie nas też znajdźcie. Tam wszystkie informacje dostaniecie. Wbijamy do środka. Ładne naklejki nam przyjechały. Tutaj zaczynamy, właśnie dopiero dziewczyny zaczynają wieszać jakieś oferty. Tutaj jest mieszkanie z widokiem na morze, akurat za 4,5 miliona batów. Musicie sobie pomnożyć razy 1,1. Czyli będzie jakieś 500 tysięcy złotych z takim widokiem na morze, na Rawai. Tutaj baseniki na dole oczywiście, ładne mieszkanie. Tutaj jest już dom za 18 milionów, willa z basenem. Tutaj do wynajęcia coś. Tutaj też kolejne mieszkanie w takim kondo z basenem ładnym. Tutaj też kolejne mieszkanko. Kolejne. Oczywiście tego jest dużo więcej. Dopiero dziewczyny zaczynają to wieszać. Możecie numery kontaktowe znaleźć. Właśnie żeby się dogadać po polsku, po angielsku. Możecie tutaj zobaczyć. Zapraszamy Was serdecznie do nas do biura. To jest MUG. Ładne Twins Real Estate. Tutaj jest drugie miejsce. Tu będzie druga dziewczyna siedziała w biurze. Także jak coś, zapraszamy bardzo serdecznie. Pomożemy w wszystkich sprawach związanych z wynajmem, sprzedażą. A także jak musicie wiedzieć o tym, że jak na przykład kupicie u nas dom. Wiadomo, nie będziecie tu cały rok, no bo większość ludzi kupuje dom, żeby po prostu mieli na inwestycje, później go wynajmują. Nasze biuro będzie zajmowało się też tym, że po prostu jeśli kupicie od nas dom, później my się zajmujemy tym domem, pomagamy Wam je ogarniać jak Was nie ma, wynajmować. Także wszystko to będzie fajnie razem współdziałało. Wspólnie pracujemy, tak Zuzia? Tak. Nasypać ładnie. Sypiemy. Tu, do kwiatka, do środka. Tu, no. No sypiej, sypiej. Ładnie rozsypujemy tutaj. Gdzie jeszcze brakowało. Zuzia robi tak, żeby było dobrze i równo. No i jeszcze te podkładki. Chciałem przywieźć, co wtedy nie mieli. Bo możecie zobaczyć, jaka plama by się wylewała, jak się podlewało. Telewizor dojechał wreszcie. Ale tego nie będziemy teraz przywieszać, bo nie ma sensu. Jeszcze do tego trzeba ładnie nasypać kamyczki. No i tutaj ładnie uzupełnione w kwiatkach. Tak ma być. Tutaj ta końcówka też. Bardzo ładnie. No i jak to mówią, praca nie zając.
A samo się nie zrobi, co nie, Paweł? Trzeba pierwsze przemyśleć na spokojnie. Tak, jak typowe sąsiady. Tadam! To tam widział, żeby pracować bez piwa. Tak, dokładnie tak. Pokaż mi budowę, gdzie się nie pije. No nie, to nie da rady nawet. To jest po polsku. Dobra, bierzemy się za łóżko. Trzeba to złożyć. Zosia będzie sprzątała, co nie? Tak, materacyk. A tutaj panowie podwieszają właśnie oświetlenie, które będzie z dołu. Wsadzamy tutaj elegancko wszystko. Ile jest? 12 jest? 12. No to po 6. Łóżko już praktycznie jest. Trzeba naciągnąć tylko to, żeby ten kadelec nie brudził. I zaraz będziemy montować nad łóżkiem mapę. A ja tutaj caluję! Tak! A was zapraszam na kanał Live of Suzana, tak? Tak. Na twój kanał na YouTube, tak? Fajne filmy są dla dzieci tam? Tak. Tak, zapraszamy. Przyjechał właśnie po pieniądze. Chłopak, który zrobił zamki tydzień temu, ja nie wiem czemu w ogóle dopiero dzisiaj przyjechał. No ale wiedziałem, że tak przyjedzie i tak, no. Za wymianę zamków w sumie 6000 batów. Po 1500 za jeden. Nie wiem, czy to dużo, czy nie, ale no tyle skasował. I aha, nie za same zamki, sorry. To za same zamki może by było dużo. Ale jeszcze w drzwiach, gdzie zmieniał, powymieniał dolne szyny. Bo już bardzo słabo działały, a teraz elegancko drzwi chodzą i to jest najważniejsze. Bierzemy się właśnie za składanie mapy, która będzie tutaj pięknie wisiała. Z Losoka Wood, z polskiej firmy. Wysłałem, pokażę wam od razu na Instagramie. Mają piękne drewniane mapy w 3D. I właśnie zaraz taka mapa zawiśnie na mojej ścianie. Będzie pięknie tutaj wyglądała. No i patrzcie, co Losoka od nas wysłała. Jest to polska firma. Jest piękna mapa do przyczepienia. Mapa 3D. Tu jeszcze naklejki ładne. Tutaj dużo różnych rzeczy. Antarktyda oczywiście, bo byliśmy. Tutaj łódki już będą przymocowane, samolociki. Naprawdę w pełni świetne. Podświetlana i zaraz zobaczycie, jak wygląda, że zaczynamy. Ale czekajcie, musimy przykleić ładnie na ścianę obrys, żebyśmy wiedzieli, jak mamy to przyczepiać. Elegancko na taśmie przykleimy i później następnie będziemy doklejać części. Tak, jak ktoś będzie myślał, że się boi, że czegoś nie ma przypadkiem, tak jak ja już właśnie jechałem po taśmę, żeby przykleić. Błąd. Wszystko macie. Klej, metr, nożyk do tapet, taśma klejąca. Wszystko totalnie jest. Profesjonalka w pełni. Jeśli wydaje wam się komuś, że to jest proste, takie przywieszenie sobie mapy, to się bardzo myli. Chyba, że ktoś jest taką parzą jak my. Tak, chyba, że ktoś po prostu potrafi to robić tak dobrze jak my. Składamy to pierwszy raz, jakbyśmy to robili całe życie. To nie, Paweł? Nie. Było dobrze, to było dobrze. Ty, to oni takie mapy sprzedają? To jest taki składowy przecież. Nie, dobre, Ala się ucieszy. A teraz... Odpada jeszcze więcej, ty, bo zaczęło powietrze brać, klima. No, przyczep Paweł. No złoto. Nie, no ładne te mapy robią, nie ma co. Nie wiem, ile się utrzyma. Oby do jutra, oby do wyjazdu wytrzymała, czyli do poniedziałku rano. Mamy sobotę wieczorem. No, a wy jak spędzacie swoją sobotę wieczorem? Bo my na przykład z Pawłem kleimy mapy. My na robocie. My robimy pracę jak każda inna. Dobra. Pierwszy etap musimy przymocować kręty i oznaczyć, gdzie musimy wywiercić dziury. Chociaż ja to bym takie zostawił, Paweł, jak jest do teraz, nie? Bo jest całkiem spoko. No, ale no to jest dobra. Oj, stało się. Nie wiem, co stało.
wyłamał wiertło? Co Paweł? Damy radę, co? Połowa się dobrze robi, połowa już nie, niestety. Tu jest chyba belka. Tu? Tu chyba też. Więc nie działa, na pewno. Tak, czytam teraz instrukcję obsługi, nie? I jest tak. Stań przed mapą. Stoję. Zobacz, czy udało Ci się zrobić. Mamy nadzieję, że fajnie spędziłeś czas przy montażu, pomagała Ci cała rodzina. Ali nie ma. Ale jest dość dużo. Jeśli chciałbyś pochwalić się efektem końcowym w social mediach, będziemy wdzięczni Ci, jeśli nas oznaczysz. No ale patrzcie, chwalę się w social mediach. Dobra, powiem wam tak, wywierciliśmy, że najważniejsze teraz trzeba dobrze dopasować wszystko i zaczynamy to przyklejać. Znaczy wsadzać po prostu, to się wsadza na takich jakby klipsach. Klipsach mogę powiedzieć? Się łączy? I kabelki się łączy. Na klipsach się do ściany. Tak, dokładnie. Pojawiły się pierwsze problemy. Paweł się zrobił dziurki w ścianie. Paweł zrobił tak, że Afryka by była... Powiem wam tak, no Gibraltar by było oddalone od Maroko jakieś 2000 km. Nie jest? Paweł ma swój świat. Robimy krótką przerwę. Trochę jeszcze umocowaliśmy, oczywiście tego będzie dużo więcej. Na razie te główne przyczepiliśmy. Ale robimy przerwę i idziemy zejść. W ogóle chciałem wam pokazać. Na urodziny dostałem od brata, Moni i Zuzi piękny obraz. 14 stycznia 2019 dokładnie założyłem kanał Podróże Wojownika. To jest wyspa Phuket. Tu wszystko się zaczęło. Piękne. Pokażę wam w ogóle, jak lampki zamontowali. Tak wyglądają. Jeszcze nie jest całkiem ciemno. A co to? Teraz ja kieruję autem. Ty kierujesz autem? Ja. Serio? Gdzie są moje słowy? Serio, ty kierujesz autem, okej. No, ale patrzcie, jak to wygląda. Naprawdę pięknie to wyszło. Ja wiedziałem, że to będzie ładnie, bo widziałem zajawki. Wiedziałem, że ładnie to będzie wyglądało. Ale jest naprawdę super. Zobaczcie, jest ładny zachód dzisiaj. Będziemy zjeść do takiej pięknej restauracji. Smoke. Fire show? Nie, to nie będzie fire show. Nowa restauracja taka na Bang Tao. Ostatnio tu jedliśmy i naprawdę spoko jedzenie. I ceny naprawdę bardzo też spoko, jak na tą dzielnicę. Bo na Bang Tao głównie musicie wiedzieć, że no jest trochę drożej niż wszędzie. No i tak wieczorem wygląda całkowicie, już jak jest ciemno. Zaraz wam pokażę jeszcze z drugiej strony. No, trzeba teraz jeszcze podlać roślinki. O, właśnie się błyska. Ciekawe, czy nie będzie lało. No, ale miesza z tym. Bardzo dobrze to wyszło. Bardzo. Zastanawiam się jeszcze chyba może, żeby tam zrobić jedną i tam jedną. Ale muszę to przemyśleć. Idealna pomoc. Zuzia dzisiaj przyjechała do cioci i wujka na noc. Spać u nas. Jutro jedzie z nami na zakupy. Siema. Dzień. Kończę od podlewania i zaczynam od podlewania. Są teraz takie upały, że trzeba 2 razy dziennie podlewać krzaczki, żeby wszystko ładnie rosło. Chociaż jak pewnie wyjadę, to będą raz podlewane, ale póki jestem, to robię 2. Dzisiaj ostatni dzień tutaj na Phuket. Jutro z samego rana wyjeżdżamy. Także dzisiaj trzeba załatwić jeszcze bardzo dużo spraw. Przede wszystkim muszę nakleić mapę do końca. Bo wczoraj już po prostu miałem za dużo zajęć. Także to Ikea. Może Home Pro, nie wiem, się okaże. Remont domu to jest niekończąca się historia po prostu. To niekończąca, która po prostu w czerwcu dalej będzie trwała.
Ale cóż. Już prawie, no dobra, może nie prawie koniec, bo jeszcze do końca daleko, ale jest coraz lepiej, a to najważniejsze. Przyjechałem z moim pomocnikiem małym z live'ów Suzana, co nie? Tak. W pięknej sukience księżniczki. Przyjechałem po dolary. Dolary, które potrzebuję w podróż. Bo i do Jemenu potrzebuję dolary i później będę na parę granicach, gdzie będzie trzeba płacić za wizę właśnie dolarami. Także trzeba o tym pamiętać, bo zdarzało mi się o tym nie pamiętać i nie mieć dolarów i później utkwić na granicy. Jak na przykład w Ugandzie, gdzie spędziłem cały dzień na granicy, bo nie miałem pieniędzy, a bankomat nie działał. Także teraz już tych błędów nie popełniam. Pamiętajcie, żeby uczyć się na własnych błędach i przygotować się bardzo dobrze do podróży. Plecak praktycznie spakowany, pieniądze są, paszport, ostatnie 2 kartki w paszporcie. Specjalnie zostawiłem, że tam Jemen jeszcze był. Ja w tym paszporcie mam tak: Afganistan, Somalia, Syria, Iran, Irak. Teraz będzie jeszcze Jemen. O, chodź na drugą stronę, źle poszliśmy. Tam są schody. Także ten paszport jest taki, że wiecie, bym próbował przyjechać do Stanów, a w drugiej połowie roku będziemy w Stanach. No to jest z góry od razu nie wjeżdżasz. Wiadomo, że mają to pewnie w komputerze, ale wolałem to zostawić, bo i tak nowy paszport już na mnie czeka. Zostałem tydzień temu wiadomość, że jest w ambasadzie. Tym razem był bardzo szybko. 2 tygodnie praktycznie zrobili, gdzie normalnie okres to jest 4 tygodnie minimum. Ale stwierdziłem, że odbiorę go dopiero po tej podróży i mam nadzieję, że wszędzie się zmieszczą pieczątki i nikt się nie doczepi o nic, że tylko 2 kartki zostały. Wiecie, na 2 kartkach można naprawdę dużo wiz wsadzić, a tak samo można wsadzić tylko 2, jak gdzieś wklejałem na całą stronę. To nie? Ty też jesteś małą podróżniczką, to nie? Gdzie byłaś ostatnio? Kambodii? No, byłaś w Kambodii. No, zbieramy się do chaty. Tu są schody, chodźcie. Jedziemy dalej remontować. Musimy skończyć mapę. To jest obowiązkowe, co muszę dzisiaj skończyć, żeby nie zostało. Chodź, chodź. Ostatnio klapki, które przymierzałem, dla mnie słabo, ale dla ludzi idealne. Co nie? Fajne? A jakbyście się zastanawiali, co można porobić z dzieckiem w niedzielę podczas remontu? Hopro. Ja przyjechałem zamówić kanapę jeszcze. Chciałem dzisiaj zamówić, żeby ją przywieźli właśnie na połowę czerwca, akurat jak wrócimy do Tajlandii. Bo trzeba co najmniej miesiąc czekać na produkcję, także trzeba było jeszcze zamówić. Co do telewizora, to wiadomo, jeszcze musimy kupić jeden do sypialni, żeśmy mieli. Myśleliśmy nad takim samym jak tamten, ale jak zobaczyłem, jaki on jest ogromny, jak go przywieźli, to zdecydowanie trzeba kupić mniejszy. I jeszcze musimy zrobić tak, żeby na patencie kupić też tutaj w HomePro, bo oni pytają od razu, czy mają przyjechać przymontować. To powiemy, że tak, ale mamy 2, bo jednego wtedy nie przymontowali, że potrzebujemy, żeby 2 przymontowali. No a co do kuchni niestety dalej nie ma. Chcieliśmy krzesłami, ale te właśnie do złotego nam w ogóle nie będą pasowały, bo mamy złotą nogę od stołu. I właśnie też ciężka sprawa, że się kupiło stół, najpierw dopiero później pomyślała o tym, że jakie krzesła. No a co do kanapy, to jak widzieliście wcześniej, będzie taka. Taka jest nasza. No taka będzie, taką kupujemy właśnie. No, taka właśnie. Powiem wam, że teraz się zaczyna dobieranie tych wszystkich małych wysepek. Z tym to będzie najciężej. To naprawdę będzie trzeba mapę otworzyć i totalnie z mapą to robić. A przynajmniej spróbować, bo na pewno się pomylę nieraz. Tutaj też. Ale dam radę. Mam dobrego pomocnika, co nie? Zuzia, mam najlepszego pomocnika? Tak. Zuzia mi pomaga przyklejać małe elementy. No. No dobra. Duży samolot. Duży samolot, no dobra. Coraz więcej tych małych zostało elementów. Z racji tego, że tą mapę dostałem w prezencie, sorry, bo akurat stukają, ale Lasoka Wood zrobiła też kod. Jeśli to komuś się spodoba, taka podświetlana mapa, lub może być niepoświetlana, ja akurat wziąłem podświetlaną, żeby w nocy ładnie świeciła, to używając kodu
Wojownik 15, dostaniecie u nich 15% zniżki i to do końca lipca obowiązuje ta promocja. Także polecam serdecznie. Dobra, i teraz z Zuzią końcówka jeszcze przyklejania, nie? No właśnie, ale patrzcie, już teraz pochować kabelki tylko. Może zasłon nie umiem wieszać, ale mapę zrobiłem. Tak, przyjały posiłki, bo sam bym nie dał rady na pewno. I pięknie. Jeśli ktoś się zastanawia, czy zrobienie takiej mapy jest proste? Nie, nie jest. Samemu sobie nie poradzicie. Pamiętajcie, żeby mieć zawsze jakąś pomoc. Jak będziecie mieli pomoc, wtedy nawet to się fajnie będzie robiło i wychodzi coś pięknego. Jeszcze pamiętajcie, że różne kolory ścian, inaczej to wygląda i wieczorem będzie to jeszcze inaczej wyglądało. Także nie mogę się doczekać, jak zobaczyć to w nocy, jak to świeci. No i na tym zakończę jak na razie serię remontową. Oczywiście, jeśli się komuś spodobała mapa Lasoka Wood, dziękuję bardzo. Na dole znajdziecie link. Hasło Wojownik 15, jeszcze zniżkę dostaniecie. Mapa jest rewelacyjna, po prostu rewelacyjna. To jest coś, czego mi tu brakowało. Oczywiście brakuje jeszcze wiele rzeczy w domu, ale to jest dopełnienie tego, co chciałem mieć. Kończę tą serię na razie remontową, oczywiście. Przeciąłem palec, oczywiście. Będzie trzeba do tego wrócić, jak po podróży wrócę w czerwcu. Bo będzie jeszcze na pewno dużo do pokazania, bo jak wiecie, w środku prawie nic nie ma. Także jeszcze zobaczycie dość trochę. No i tyle. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, że kolejny odcinek to będą Indie, Mumbai dokładnie, a później lecimy na 6 dni na Sokotrę, lecimy do Jemenu kontynentalnego, później do Turkmenistanu, do Tadżykistanu, do Uzbekistanu, wcześniej jeszcze, bo tam będzie przejazd, później Kazachstan i prawdopodobnie Mongolia i wracam do domu. Trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam, zostawcie subskrypcję i pamiętajcie, żeby zostać na kanale, bo to jest kanał podróżniczy, oglądajcie te podróże, bo to mnie naprawdę cieszy, jak jest dużo widzów, jak oglądacie i jak wam się to podoba, a kierunki będą bardzo, bardzo dobre.